Mam śniadanko pyszne, także będę wcinał coś pięknego. Spędziłem super czas w Taltal i jadę dalej na północ w stronę Antofagasty i na rękę pustyni. Hand of the Desert. Taltal, no piękne miasteczko, super spędziłem tutaj czas, odpocząłem fizycznie, psychicznie, no naprawdę coś pięknego. Także fajnie, że tutaj trafiłem. Jadę dalej na północ. Atacama jest niesamowita. Muszę zatankować, stoję w kolejce. No już nie mam wyjścia, mam 260 km bez cywilizacji. Muszę zatankować. Chłop się tak zesrał, że aż gacie zgubił. Now you give him everything you want, you understand? Pustynia wręcz wpada do oceanu, no coś niesamowitego. Druga numer 1 wzdłuż Pacyfiku. Minąłem dosłownie 3-4 samochody, jestem tutaj sam. Tutaj jakieś wioski rybaków. Coś pięknego, naprawdę. Patrzcie ile piachu po zimie. Niby sypią, wiadomo, fajnie, trzeba, bo bezpiecznie. Ale posprzątać to już nie ma komu. Ale zrobiłem materiał. Nice. Ruta numer 1, Chile, wzdłuż Pacyfiku. Tu jest po prostu przepięknie i mógłbym nagrywać wszystko co chwilę. ...170 km i dosłownie nic i nikogo dookoła, no coś pięknego. Teraz zatrzymałem się, muszę już odpocząć, bo to jest dużo kilometrów bez odpoczynku i muszę coś przekąsić, ale że mam tylko tortillę, ketchup i sos barbecue, no to zrobię sobie takie bieda wrapy. No ale pięknie, tu jest po prostu pięknie. W ogóle polecam tortillę. Mój wujek Trampek mnie w sumie tego nauczył na Woodstocku. To się kurde nie psuje, ja to wiozę od Patagonii chyba już miesiąc i zawsze jest gotowa do zjedzenia. Także no naprawdę wrapy w podróży to bardzo przydatna rzecz. No i sos barbecue i ketchup, który w sumie też się nie psuje. No i mam wrapa naleśnika. Pyszne. No. Zajebiście.
Jestem na pustyni Atacama przy Mano del Desierto, Hand of the Desert, czyli ręce pustyni. To ta wielka, fascynująca dłoń wystająca z pustyni Atacama, poniekąd symbol. Jestem około 60 km od miejscowości Antofagasta, gdzie dzisiaj spędzę noc. No, ta ręka naprawdę jest olbrzymia i robi ogromne wrażenie. Z tego co czytałem, to autor tej rzeźby pozwala na dowolną interpretację. Zanim tu przyjechałem, uważałem, że ona może symbolizuje taką kruchość. To taki trochę człowiek, powiedzmy, tonący w ziemi. Więc raczej mi się ta rzeźba smutno kojarzyła. Ale powiem wam, że jak tu przyjechałem i ją widzę na żywo, jeszcze w tym słońcu i może tych okolicznościach natury, to bardziej chyba widzę taką nadzieję, jedność człowieka z tą pustynią Atacamy. Oczywiście każdy może widzieć w tym coś innego, ale patrzcie, jakie to jest piękne i wielkie. Właśnie idę sobie stanąć przy kciuku, który jest chyba 3 razy większy ode mnie. To jest sam kciuk, a gdzie cała ręka? No, naprawdę kosmos, kosmos. Fajnie, że tu przyjechałem. Musiałem nadrobić 17 km w jedną stronę, czyli 34 łącznie, ale jest pięknie. No i mam zaknięty kask, bo strasznie wieje. Dobrze, że jest tutaj małżeństwo. To pomogli mi, ustawiłem im statyw, a oni mi cykali fotki. Także jadę do Antofagasty i robię piąteczkę z pustynią Atacama. Cyk. No jejku, faza, bo płótnik nie odzywa się. Straciłem ponad godzinę, już szukam innego hotelu. Tracę czas, zaraz będzie ciemno. Także w ogóle nie skorzystam z tej Antofagasty chyba niestety. Także szukam noclegu, nie mam rezerwacji żadnej. Nie wiem jak się tu dzwoni. Mam tak dziwny hotel, że to jest szok. Halo? Permiso? Abierto? Tu już się wypakowałem. Tankbag na górze. No dramat, po prostu dramat. Czas leci, zaraz będzie ciemno. Ja pierdzielę. Antofagasta mnie pięknie wita. No co, spytałem pani na recepcji, czy bezpiecznie jest w mieście o tej porze, jest 21, jestem w Antofagaście. No mówi, że nie, że do 10 max, nie? Także zobaczę, wyjdę na ulicę, zobaczę. Zapytam jeszcze pana na recepcji na dole i no najwyżej się wrócę po prostu i tyle, no nie muszę się włóczyć, także najwyżej skoczę do jakiegoś marketu na rogu po kolkę i tyle, no. No mam dwie różne opinie, bo pan na recepcji mówi, że jest bezpiecznie. Także będę się pilnował i idę sprawdzić. Zobaczymy. Mam taki parking, także spoko, to nawet zamykają w ogóle. A ciekawe jak ja tu się dostanę. Ale zaraz wracam, ktoś będzie. To idę tam, do centrum, w stronę centrum. No muy tarde. Aha, okej. Czyli komida i hotel. Okej. De noche, Okej. pila. Mahomejo. Okej. Muchas gracias, señor. No fajnie to wygląda wszystko. Is frito, Frito, ¿sí? sí. Perfecto. ¿Qué es? Is tequeños, tequeños. Takie mam tequeños. Fajne bardzo. No i mam jeszcze czurosiki, także fajnie. No zjem i spadam, bo też mówi, że nie do końca bezpiecznie jest w nocy, także zjem i spaduwa. Pyszne jedzonko smażone, słone i słodkie. Tu pan Wenezuelczyk mi zrobił. Jadłem wenezuelskie tequeños. A mówi, że Wenezuela nie jest bezpieczna generalnie, a tutaj w Antofagaście mieszka 6 lat. Mówi, że w nocy
też lepiej się tutaj nie włóczyć. Także nie ma co. Niestety straciłem trochę czasu przez booking dzisiaj, bo musiałem szukać drugiego hotelu przez niekompetencję jednego. Mam nadzieję, że mnie nie obciążą, bo nie było bezpłatnego odwołania rezerwacji. No i co? Idę do siebie. Może tutaj tylko tak zerknę, no bo ładnie, kurczę, ładnie. Także bardzo dziękuję za pyszne jedzonko. No tu mi pan pokazuje wóz strażacki. To jest 2015 rok, tylko po prostu Amerykaniec. You are a firefighter? Okay. Nice, it's good job. Where you from? From Poland. Soy Polako. Okay. Nawet mogę sobie wejść do środka. O kurczę, jaka fura. Jest oxygen, yeah? Yeah. Nice. Super. This is for bottle, yeah? Yeah. Okay. Officer. For officer with bottle. Nice. No, nieźle to wygląda. Equip the deck. Okay. Analyze gas. Okay. Yeah. Sensors. Sí. Takie furki. Jak mam telefon w ręce, to muszę uważać na motocykle, bo to różnie bywa. Takie fureczki fajne, strażackie. Dobra, idę spać. To jest niesamowite, że wpadna się do pokoju dosłownie na jedną noc. I robi się taki bałagan. Ale za to mam piękny widoczek. No, śniadanko jak na wliczone w cenę i jak na bufecik, to kurde niezłe bym powiedział. A jeszcze nawet jakiś słodyczek tam jest. Jestem w Antofagaście. No niestety nie udało mi się zwiedzić tego miasta, bo przyjechałem o 19:00 i niestety właściciel apartamentu z bookingu, z którym się umówiłem, no niestety mnie wystawił. Czekałem najpierw prawie godzinę pod apartamentem, nie odpisywał, nie odbierał. Zdecydowałem się, że muszę znaleźć inny hotel, no i niestety zajęło mi to troszeczkę czasu, a znaleźć hotel z parkingiem to nie zawsze jest łatwa sprawa, no i oczywiście w uczciwych pieniądzach. Także ponad 2 godziny straciłem na, powiedzmy, logistykę. Chciałem wyjść na chwilkę na miasto, ale już mi ludzie odradzali, mówili, że po zmroku może być niebezpiecznie. Przeszedłem tylko 3 przecznice, zjadłem jakiś fast food smażony na ulicy u pana bardzo uprzejmego Wenezuelczyka. No i wróciłem i rzeczywiście miasto było szemrane po zmroku. Także ubieram się i jadę dalej. Jadę w stronę San Pedro de Atacama. Jeszcze będę po drodze mijał Sierra Gorda, bo tam mój kolega Maciek z pracy właśnie pracował kiedyś w kopalni. Także zrobię sobie zdjęcie pod bramą. Serdeczne pozdrowienia dla Maćka. I jadę dalej. No niestety Antofagastę nie udało mi się zwiedzić. Raczej będę miał złe wspomnienia z tym miastem, bo rzadko się zdarza, że ktoś mnie na bookingu wystawia, tylko raz mi się to zdarzyło wcześniej w Rzymie. No i tyle. Jadę dalej, tylko wam pokażę, jak wygląda widoczek z pokoju. Muszę zaprowadzić graty do garażu i cisnę. Cieplutko, także fajnie. No widoczek mam zacny, chociaż tyle. Ocean spokojny. A miasto po nocy niekoniecznie. No tak to już tu jest w dużych miastach i w Ameryce Łacińskiej. No myślę, że w Europie w dużych miastach też, ale mimo wszystko myślę, że tutaj ryzyko jest odrobinę jednak większe. No i taki pokoik miałem za $36 ze śniadaniem. Śniadanie było bardzo spoko, bo miałem jajecznicę, bufet, chyba jedno z lepszych, także w tej cenie naprawdę spoczko. Dobra, tak zwany mój overlook zrobiony, czyli nie dość, że sprawdzam dokładnie, to potem jeszcze tak tylko zerkam, czy na pewno aby wszystko. Ważna rzecz, patrzcie zawsze na gniazdka, bo łatwo zostawić sobie ładowareczkę. Tutaj wszystko, także śmiało mogę zamknąć pokój. No i zobaczcie, tak wygląda moja codzienność. Noszenie bagażu, no trochę tego jest, ale nie ma wyjścia. I tak codziennie od 60 dni już. No prawie codziennie, no ale trochę to zajmuje jednak czasu i energii. No i też niszczy dłonie i wszystko, także tak wygląda podróżowanie motocyklem. Do widzenia, Antofagasto. Kto to tu na mnie czeka? Coś pięknego.
Jestem w Baquedano, jakieś 50 km od Antofagasty. Niby tutaj jest jakieś muzeum historyczne pociągów, no ale wbiłem naokoło, nie było zakazów. Może mnie zaraz ktoś stąd przegoni, może nie. No ale nieźle wygląda, takie złomowisko pociągów starych. Jest gorąco, 32 stopnie, także szybko coś nagram i stąd spadam. Ale drona chyba nie będę odpalał, chociaż bardzo bym chciał. Jak kogoś spotkam, to zapytam. No nie wiem. Hola, permiso, ¿dónde está museo? Ah, ahí? Ok, muchas gracias. No mega fajny klimacik, powiem wam. No i tu pan powiedział, że mogę dronę odpalić, więc chyba polatam. Także spoczko. No wejdę tam do środka jeszcze. Ale już jest 35 stopni w słońcu, zaraz stąd spierdzielam. Tu jest taka... Nawet nie wiem jak to nazwać, ale... Stacja pociągów. Tu się wybiera pociąg. Jest taka zwrotnica. I... Kurde, jaki klimat. Się wybiera pociąg i się jedzie pociągiem. Ale fajnie. Jak widać, są miejsca, gdzie czasem zostawiam tak rzeczy, a są miejsca, gdzie dosłownie boję się na 3 sekundy. Powiem wam, że jechałem dzisiaj chwilę w moich poprzednich okularach z Flying Tiger. No po prostu nie była ziemia. Nigdy więcej w tamtych okularach. Miałem je pod ręką, te miałem w plecaku, dlatego tak wyszło. Ale powiem wam, tam mam martwe punkty, oprawki mi zasłaniają nawet obiektyw w lusterku. Tutaj mam 100% pokrycia jakby światła, no widzę tylko po ciemku, a w tamtych okularach tu widziałem po ciemku, tu miałem chamskie oprawki, jeszcze kątem oka widziałem jasno, także no nawet widoczność jest dużo gorsza, także tylko wielkie okulary, pamiętajcie, na motocykl wielkie okulary, nieważne jakie, nieważne ile kosztują, ale żeby były wielkie. I to też jest bardzo i bezpieczne, tu mi zakrywa, żaden owad mi nie uderzy. No powiem wam, taki bardziej urbex niż muzeum, no ale rewelacyjne. Zrobiłem trochę shotów, jadę dalej. To jest właśnie przewaga motocykla, wjechałem pod samą bramę, jadę dalej. Nikt mnie nie pytał o żadną opłatę, jak kogoś spotkam to oczywiście zapłacę, ale pytałem też dużo ludzi. Ogólnie spoko, mogę tu być, mogę nagrywać, także luzik. Jest 36,6, czyli tak ciepło jak ja mam temperaturę. Napiję się i cisnę dalej do Sierra Gordy. Pod kopalnię, tam gdzie pracował Maciek. Zobaczymy. Ale kolos. Hola. Hola. It's so grande. Quisiera foto? Saque una review porque ya nos vamos ya. A, foto i jedziecie. Okej, okej. Muchas gracias. It's grande. Okej. Patrzcie, jaki wielki pojazd kopalniany znalazłem. To jest koło. Kosmos, ale uciekam, bo panowie już chcą jechać, ale to jest niesamowite po prostu. Masakra. Potwór.
Jestem pod bramą kopalni Sierra Gorda na pustyni Atacama. Na 99% tutaj pracował mój kolega Maciek z pracy. Serdecznie pozdrowienia. Jest to kopalnia odkrywkowa miedzi i molibdenu i w 55% należy do KGHM-u Polska. Więc tutaj albo jest budowany, albo marnowany kapitał polski. Także taka ciekawostka. Gorąco pozdrawiam Maćka i wszystkich, bo jest 36 stopni. Także zrobię sobie jeszcze fotkę pod kopalnią i śmigam dalej do Calamy i do San Pedro Atacama. Tam dzisiaj jadę na nocleg, spędzę tam 3 noce. Mam około 160 kilometrów. Muszę niestety poczekać około godzinę, półtorej, no bo kręcą jakiś spot dla kij komercyjny i droga jest zamknięta. No tutaj za mną jest jakaś budka generalnie i jest punkt widokowy. No ale panowie powiedzieli, że mnie nie wpuszczą, bo muszę kupić bilet w biurze, a gotóweczką u nich nie mogę. No także zrobię sobie przerwę, zaparzę sobie kawkę i poczekam na spokojnie. Idę teraz jeszcze do policjantów zapytać, czy mogę sobie tam dronem polatać, bo najlepsze jest to, że panowie powiedzieli, że dronem w ich stronę na punkt widokowy nie mogę, ale w drugi mogę, więc jak tu mi policja pozwoli tam polatać dronem, to polatam, ale kurczę, zaczyna padać deszcz, także nie wiem, no niestety, no. Taka jest rzeczywistość, zaparzę sobie kawkę. Miałem już odpoczywać w San Pedro, ale nic z tego. Także... Ale to jest wulkan chyba, to jest piękne. Piękne. O, coś się ruszyło jakby? Nie wiem. A, możliwe. Zaraz chyba muszę zapytać. Ruszają jakby, może? Także chyba nawet nie zdążę zrobić sobie kawy w takim razie. No nieźle. No dobra, droga już otwarta tak naprawdę. Także idę po motor i jadę dalej. Nieźle. Tu się zapytam tylko o tego drona. No nie, pan powiedział, że nie mogę latać dronem, ale był bardzo miły. Powiedział, że jest zabronione, więc polatam tam, gdzie ich nie będzie. Na filmie tego nie widać, ale generalnie najpierw miałem czekać godzinę. Okazało się, że w sumie zamieniło się to w 5 minut. Zdążyłem tylko zdjąć kask, przejść się, nie wiem, dosłownie 100 metrów do policji pieszo. No i wsiadam na motor, jadę dalej. Także taka godzina to piękna godzina. Jadę do San Pedro de Atacama. Dobrze nie pisałem do hostów, że będę później, a chciałem. O kurczę, zostawiłem motocykl na zapłonie, ale raczej odpali. ¿Por qué no? En un rato más vuelven a abrir. O, come on! A wszystkie samochody. Abrieron recién. Ale Y cortaron. Esperen un rato, unos 20 minutos. 20 minut? 20? Más o menos, aprox. O. A can I go rapido? No, ya está cortado. Wszyscy pojechali, tylko nie ja. No jakieś szaleństwo. Mówi, że 20 minut, a po sekundzie dobra, jedź. Także zdążyłem tylko wyłączyć kamerkę i włączyć, ale zapierdzielam, zanim się zrezygnują z tego. Masakra. Ale fajnie. Masz kierunkowskaz?
Pada sobie deszczyk, ale jest turbo przyjemnie, rzeźko. Akurat dojechałem chyba tutaj. Śpię, tak mi się wydaje. 3 noce tu spędzę. Fajnie, miasteczko super, w ogóle jaki klimat, nie spodziewałem się tego. Coś pięknego. No pięknie, naprawdę super to San Pedro de Atacama. No i właśnie tak jak widać, jak na ulicy są rodzinki z dziećmi. Jak tutaj na ogrodzeniach nie ma drutu kolczastego, nie ma tłuczonego szkła, zasieków nie ma i niczego. I też właścicielka twojego hotelu, pokoju, hostelu mówi, że tutaj jest mucho tranquilo. No to znaczy, że tak jest i można się włóczyć, jest dużo turystów, jest też policja, czyli carabiniero. No i sobie chodzę, ale no fajny klimacik, naprawdę. Cieszę się, że tutaj trafiłem. Powiem wam, że trafiłem generalnie przez przypadek, no bo tam chyba capoeirę jakąś ćwiczą. Generalnie trafiłem tutaj przez przypadek, bo miałem robić na powrocie Atakamę, no ale wiatr mnie przywiał. Wygonił mnie z Argentyny. Jakby silne podmuchy wiatrów zepsuły mi plany i nie mogłem jednej przełęczy atakować. I dlatego przez Agua Negra znalazłem się w Chile i powiem wam, no dało mi to wiatr we skrzydła, bo już w tej Argentynie miałem takiego doła, że mi się ani nie chciało przez chwilę jechać, ani zostać. A teraz po prostu jest pięknie, cudownie i mi się bardzo podoba. Także fajnie, że ten mini kryzysik mi minął i że jest cudownie. No, także bardziej wam pokazuję miasteczko, a opowiadam. A tu są takie, taki powiedzmy voice over robię. I właśnie szukam wycieczki. Tu są jakieś wycieczki. Jutro bym chciał jechać na gejzery del Tatio, także idę zapytać. Hola. ¿Cómo está? Yes, gracias. Do you speak English? Yes, we do. O, perfect. No mam nadzieję, że się uda, to miałbym z głowy. Fajnie by było. No ciekawe ile to kosztuje. O kurczę, jaka luneta. To chyba do oglądania gwiazd. It's for the watching stars, yeah? Yes, this one Yeah, is a it's 12 perfect. inches telescope. Wow, And impressive. Yeah, it's nice. Some nights where there's no clouds and the moon is around here, Okay. I put him and put people to observe the moon, and it's really Crazy. nice. But the ones we use on the Astro Tour are 15 inches, so they're fixed on the ground and Okay, a different thing. crazy. Let me call my logistics. to see if that's- sure, take your time. No super, udało mi się zarezerwować wycieczkę na jutro na gejzery na 4 rano ze śniadaniem. Jest 20:30, już jest ciemno, także szybki tur, może coś lekkiego przekąszę i idę spać, bo trzeba odpocząć przed jutrem. No, uznałem, że to będzie najlepsza opcja. Motocyklem po nocy tam jechać średnio, szczególnie, że droga jest kiepska i to wjazd na 4200. Podobno można tam spać w budce. Marcin spał tam na miejscu, ale on już był po Boliwii i Peru, był mocno zaklimatyzowany. Nie chce tam spać na 4200, bo boję się choroby wysokościowej. Także uznałem, że tour to będzie najlepsza opcja. A super, zrobię sobie to z chęcią w kurteczce, w butach, normalnych, a nie motocyklowych, także myślę, że będzie fajnie i na spokojnie pokażę wam, jak to tam wygląda. Także idę się przejść i idę spać. Jest godzina 4:35, jestem zaspany, ale wstałem. Czekam na autobus i będę jechał na wschód słońca, na gejzery El Tatio. Mam nadzieję, że będzie pięknie. No dobra, jedziemy na wycieczkę. Pan mi właśnie powiedział, że przede wszystkim jestem jedyną osobą anglojęzyczną. Tak to są ludzie z Chile i z Brazylii. No i oprócz tego, że jest świetny dzisiaj dzień, bo po drodze zobaczymy też 3 rodzaje flamingów. I możliwe, że jakieś króliki z beaver tailem, czyli ogonem bobra. Też tak mi Gabi właśnie wczoraj mówił. Także jedziemy, mamy godzinę 20 do celu. Dlatego też nie jadę motocyklem. Jest 4 rano, jest ciemno, droga jest trudna. Wjeżdżamy na 4200, znaczy trudna, no nie jest trudna, ale no nie chce mi się o 4 rano jechać off-roadem na jakieś gejzery, także dlatego jestem dzisiaj normalnym turystą. Pan zalecił, że można spać po drodze, no i myślę, że jak zgaszą tylko te niebieskie neony, to się na to skuszę, bo pospać lubię. Mamy wrócić koło 11:30, 12:00, także wycieczka będzie trwała około 8 godzin, także ciśniemy.
dojechaliśmy. Generalnie jest rzeźko. No i cieszę się, że postawiłem jednak na busa, bo droga nie dość, że dziurawa, to ciemno, to zimno, to jeszcze kierowcy busów, mgła, także jest około 1 stopnia. Właśnie wracam do busa i tam będziemy kontynuować podróż. No i idziemy na gejzerki. Także no jest rzeźko, ale mam kurteczkę, kombin, czapkę. Mogłem założyć leginsy, ale nie założyłem. Ale po wschodzie słońca będzie już tutaj cieplutko. Właśnie się troszeczkę dogrzewam w parze. Woda ma 85 stopni. Ustawiłem się właśnie tutaj pod parę. Mam taką naturalną, powiedzmy, saunę parową. Może się troszkę ogrzeć. Jesteśmy na 4200 metrów nad poziomem morza. Jest około 1 stopień na zewnątrz. Geyser. You can see the small stone close to the geyser. Właśnie sobie siedzimy na ziemi, mamy naturalne ogrzewanie podłogowe, także it's floor heating, natural. No coś pięknego, cieplutko. O, jak fajnie. A było... Ja dalej jest 1 stopień chyba, czy może 5, ale jest kurczę petarda. Bardzo ciekawa wycieczka, ale przyznam, że chyba najbardziej mi się podobała podłogówka i grzanie dupci i plecków. Generalnie spodziewałem się czegoś innego. Miałem nadzieję, że będzie słońce i będzie taki piękny wschód słońca właśnie z tą mgłą od gejzerów, parą. No ale pan mówi, że akurat jest taki też dzisiaj dzień, że no nie widać tego słońca, jest pochmurno. Zdarza się, że jest właśnie tak słonecznie i widać ten wschód słońca, ale też nie wiem, czy aż tak bardzo, jakbym sobie to wyobrażał. Także no bardzo ciekawa wycieczka, fajne gejzerki, plumkają sobie, gorąca woda. No ale na taki powiedzmy maks metr wysokości dochodzi. Pan mówi, że 10 lat temu widział, jak wystrzelił taki gejzer na 10 metrów. No i teraz też przed nami bardzo ciekawa część tej wycieczki, bo śniadanie i no, chyba wszyscy są takimi głodomorami jak ja i Monia, bo każdy się nie może doczekać i mówią, że to najlepszy punkt wycieczki. Pan też mówi, że te gejzery to jego ulubiona wycieczka, jest przewodnikiem. No więc w sumie to dla mnie przynajmniej nie jest jakieś turbo zachęcające. Myślę, że jutro jeszcze pojadę do Doliny Księżycowej i wystarczy mi zwiedzania San Pedro de Atacama. Także idziemy się zagrzeć do autobusu i jedziemy na śniadanko. Pewnie zjedziemy troszkę niżej i też czuję, że chyba wysokość mi trochę doskwiera. Jestem taki lekko dizzy, że tak powiem. Na początku się trochę źle czułem przez wysokość, podejrzewam, ale teraz zacząłem się lepiej czuć, bo myślałem, że zjeżdżamy w dół i mówię, a pewnie dlatego, że zjeżdżamy w dół. A pan mi nagle mówi, że jesteśmy na 5000 metrów. To nie ogarniam. Podobno to mięsko z lamy. Zaraz zapytam. No i chyba bym spróbował, ale duże to jest, kurczę. A ja tak coś się nie bardzo czuję.
Właśnie będę próbował mięsa lamy i to na pewno jest lama, to nie jest wikunia, to nie jest guanaco, tylko to jest lama, także spróbujemy. Bardzo dobre, super przyprawione, soczyste, a czy coś mi to przypomina? No ale bardzo dobre, naprawdę super zrobione. Taki szaszłyk z lamy, ale przypomina mi chyba taką, chyba krowę bardziej tak naprawdę. Jakąś taką karkóweczkę. Nie powiedziałbym, że to lama, tylko że to świnka albo że to krowa. Bo nie hodują chyba lamy na właśnie takie mięsko. A u nas są wycieczki z dziećmi, żeby karmić lamy. Y el James es más pequeño y tiene los 3 colores. Acá. Po raz pierwszy raz w życiu widzę flamingi. Jest to bardzo ekscytujące, ale muszę przyznać, że no tak nie do końca czuję się za dobrze, dlatego może też nie wylewam tego entuzjazmu z siebie. Podejrzewam, że to przez wysokość, no i też gdzieś tam może na żołądku mi coś siedzi, ale to przez te chyba drogi. No i się nie wyspałem, także. Ale warto, fajna wycieczka, naprawdę, jakoś tak inaczej niż na moto. Cieszę się, że z tego skorzystałem. Flamingi super, chyba nawet fajniejsze niż gejzery. Także spoko. Wiecie, że flamingi zmieniają kolor przez to, co jedzą? Także tutaj są jakieś takie, no właśnie nie wiem, zawsze myślałem, że jedzą różowe krewetki i dlatego są różowe, ale tutaj pan mówi, że no nie wiem, co to za nazwa, ale coś tutaj wcinają, takie żyjątka, no i przez substancje, które są w tych żyjątkach, zmieniają sobie kolor, bo flaming rodzi się generalnie biały, a tutaj w tym, nie wiem, parku narodowym, tak go nazwijmy, możemy znaleźć 3 rodzaje flamingów. Te różowe to właśnie są niby chileno się nazywają, są jeszcze białe i chyba białe pomieszane z czarnym. Pewnie też je za chwilę zobaczę, ale chciałbym już być troszeczkę niżej. Chyba potrzebuję drzemeczki i wysokości 2600, która jest w San Pedro de Atacama. Wycieczka dobiegła końca. No było naprawdę bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Jeszcze zdrzemnąłem się na koniec chyba z 20-30 minut w busiku, także też mi dało to trochę kopa, ale i tak jestem zaspany, idę do pokoju, przebrać się, no może się zdrzemnę godzinkę, odpocznę chwilkę, także bardzo fajna wycieczka. Gejzery El Tatio. Spodziewałem się czegoś innego, ale i tak było fajnie, było inaczej, było też wysoko, przełęcz bardzo ładna, bardzo piękne były flamingi, jakiś tam króliczek się pojawił i inne ptaki. Także generalnie bardzo mi się podobało. Polecam i fajnie, że nie na motocyklu, bo ja teraz jestem zmięty, a jechałem autobusem. Jakbym miał zrobić to samo motocyklem od 4 rano, no bo takie jest założenie, że trzeba tam jechać na wschód słońca, żeby zobaczyć jakby tą największą różnicę temperatur, czyli tą największą ilość tej pary z gejzerów, no to bym chyba jeszcze jechał, nie wiem czy bym dał radę. Także wracam odpoczywać i uważam, że super zrobiłem. Czuję się trochę jak na festiwalu. Każdy gdzieś łazi, jest gorąco, jest sielanka, jest luz, jest taki właśnie deptaczek, coś pięknego. Właśnie w sumie tak bardzo podobnie w Amaveche było, ale też myślę, że no Woodstock też ma podobny taki klimat, taki vibe, nie? No bo wiadomo, że inaczej to wygląda, ale fajnie się tu czuję w tym miasteczku. Te uliczki są naprawdę mega. Rozmowy Polaków przy obiedzie motocyklistów. Mamy tutaj Filipka, także Pozdrawiam. pozdrowienia z San Pedro de Atacama. Fajnie się do kogoś odezwać po polsku. Filip CRF 300L, pozdrawiam. Smacznego.